Dzisiaj był upał 35 stopni i spędziłam cały dzień na plaży i jestem tak spalona, że ból jest nie do opisania. Jest mi gorąco, mam ze sobą wodę z lodem, wróciłam, jest prawie 20 i miałam takie, nagrywam odcinek podcastowy, tak jak zaplanowałam, ponieważ chciałabym dzisiaj opowiedzieć o temacie, który jest bardzo obecny. Chodzi mi po głowie, jest bardzo obecny w moim życiu. O życiu po swojemu. I czy my żyjemy i każdego dnia jesteśmy tacy usatysfakcjonowani z tego, jak wygląda nasze życie, żyjemy zgodnie z naszymi wartościami, w to, co wierzymy, to jak chcemy, czy może czekamy, aż coś się zmieni w naszym życiu i czekamy, aż nagle się coś wydarzy i wreszcie będziemy mogli żyć tak, jak chcemy. I hej, z tej strony Sara. Dzisiaj chciałabym poruszyć zagadnienie życie po swojemu. Co to oznacza i jak ja aktualnie staram się odnaleźć, czy próbuję żyć w taki sposób, gdzie naprawdę to życie czuję, że jest moje. I jest to bardzo oparte o mnie, o moje właśnie wartości, o to, jak czuję, co chcę robić. Ponieważ już tak przechodząc, myślę, że przez większość mojego życia za każdym razem starałam się wpasować. Czy to było do miejsca, czy do ludzi, do moich znajomych, że za każdym razem z jednej strony jest to normalne, że jak się gdzieś przeprowadzamy, to próbujemy się wpasować, czy jakby tak asymilujemy się w taki sposób, że mam wrażenie, że jak przeprowadziłam się, nie wiem, na przykład do Warszawy, albo przeprowadziłam się tutaj, poznawałam jakieś osoby, to co chwilę zmieniałam się. Nie czułam się nigdy taka osadzona w sobie, że ja wiem, w co wierzę, co chcę, co lubię, i będę za tym jakby dążyła, tylko zawsze jakoś sobie tak nie ufałam w tym i wiecie, porównywałam się do innych i miałam takie, że o nie, że tak powinno się żyć. I też bardzo dużym czynnikiem, zwłaszcza jak byłam młodsza, to było porównywanie się online. Bardzo często śledziłam trendy, życie po swojemu. Nie musisz podążać za trendami, nie musisz chodzić na pilates, nie musisz jeść mega wysokobiałkowych posiłków, i wszystkie takie trendy, które się dzieją, wiecie, na jakoś wyglądać i tak dalej. Twoje życie nie musi wyglądać instagramowo, nie musisz się wyprowadzać z domu, nie musisz robić tych wszystkich rzeczy, które czasami może się pojawiać taka presja, czy jakby jest to takie faworyzowane, że to trzeba zrobić. Nie wiem, na przykład mieć swój własny biznes, pracować, nie wiem, zdalnie, nie mieć takiej pracy, wiecie, 9 to 5 typowej, na etacie. Później właśnie zastanówmy się, czy to jest to, co my naprawdę chcemy, czy właśnie oglądamy to, co społeczeństwo mówi i kultura, i czy podążamy za tym. Wydaje mi się, że ja przez większość mojego życia tak jak podążałam, zwłaszcza w liceum, i to jest normalne, że dzieci jakby starają się wpasować i starają się być jak swoi, wiecie, rówieśnicy, i zwłaszcza, nie wiem, przez ubieranie się, przez zachowania, przez to, w jaki sposób się mówi. Myślę, że zawsze tak starałam się właśnie wpasować, ale to nie byłam ja. Następnie bardzo dobrze pamiętam, że jak była decyzja, na jakie studia mam iść, czy mam iść na studia, to całe moje otoczenie mówiło, że tak, że ja muszę iść na studia. To jest takie, wiecie, oczywiste, że trzeba iść na studia i na jakiś taki kierunek pewny, bezpieczny i żeby też on, wiecie, w miarę prosty, żeby mi się podobał, żeby miała później fajną pracę bezpieczną. Dużo też słyszałam takich rozmów o emeryturze, że jak pójdę w jakimś kierunku, to szybko będę mogła przejść na emeryturę i to jest super droga i wiecie, taka polecana mi. Więc wiecie, z otoczenia bardzo dużo słyszałam, też dużo jakichś sprzecznych rzeczy. Każdy ma swoją wizję na życie i jak powinno się żyć i jak jest najlepiej i każdy chce ci jakby doradzić, ale ta decyzja zawsze jest podjęta przez nas. I powinna być ona podjęta na naszych doświadczeniach, na naszym jakimś researchu i to, z czym rezonujemy. To jest, czym się bardzo kieruję, że jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, czy takie nawet rzeczy, wiecie, na co dzień, w jaki sposób chcę żyć, jak chcę, żeby wyglądała moja rutyna, dieta, dbanie o siebie, jaki ogólnie mam pogląd na świat, na siebie, to wszystko staram się tak bazować na mnie, a jak nie wiem, jak jest, jakie mam zdanie w jakimś temacie, nawet jeżeli chodzi o, nie wiem, polityczne jakieś rzeczy, to staram się znaleźć różne źródła, doedukować się, wysłuchać paru perspektyw, kilku stron, żeby nie słuchać tylko, wiecie, jednej strony i ktoś opowiada w bardzo zachęcający sposób i mam takie, w to wierzę, i później na przykład rodzi ci się taka niezgoda, czy nie akceptujesz innego poglądu, a takie wysłuchiwanie paru stron bardzo pomaga, żeby podjąć ten, nie wiem, wybór, decyzję, mieć jakąś opinię w bardziej świadomy sposób, chociaż wiecie, jest ciężko, jest tyle informacji, każdy przedstawia swoją perspektywę i wiecie, czy to jest później, czy my w to wierzymy, bo my w to naprawdę wierzymy, czy po prostu ktoś powiedział o czymś w bardzo zachęcający sposób i czy on powiedział prawdę, tak w ogóle nie, więc najlepiej mieć zawsze, wiecie, więcej źródeł, jeżeli chodzi o te tematy, bo są takie tematy bardzo
kontrowersyjne, gdzie uważam, że w młodym wieku powinniśmy sobie dać to takie pozwolenie na zmianę naszego zdania w takich bardzo poważnych tematach. Dobrze jest interesować się i mieć jakąś opinię, mieć jakieś zdanie, ponieważ osoba bez zdania nie mamy głosu, nie możemy mieć głosu, jeżeli nie mamy zdania, nie możemy podejmować decyzji, wspierać czegoś, zmieniać świata na lepsze, albo wiecie, działać i mieć sprawczość. I pamiętam, jak pierwszy raz, wiecie, tak się postawiłam i nie poszłam na studia, wiecie, poszłam na studia, zapisałam się w Polsce po liceum, bo trzeba iść na studia, ale czułam w środku, że ja nie chcę tego robić, że nie jest to dla mnie teraz, wiecie, nie miałam żadnego pomysłu, na co chcę iść studiować. Myślałam o dietetyce, ponieważ wiecie, z jedzeniem i to, nie miałam dużą jakąś taką wiedzę, wiadomo, że o jedzeniu, więc jakby to brzmiało tak zachęcające i wiecie, bycie dietetyczką, miałam takie, że to bym mogła robić, ale wiecie, poszłam na zupełnie jakieś odmienne studia i nie czułam tego, jakby idąc tam na zajęcie parę razy miałam takie, że nie, że to jest dosłownie coś, czego ja nie dam rady w ogóle pociągnąć i zrezygnowałam. I to był taki moment, gdzie postawiłam się tej presji i dokonałam decyzję na bazie tego, co czuję i co uważałam, że w tamtym momencie było najlepsze do zrobienia, bo tylko tak możemy podejmować decyzje. Nie da się myśleć, wiecie, o przyszłości, czy to będzie dobra decyzja, czy kiedyś będę żałowała, czy nie, tylko w danym momencie, jak czujesz, na bazie intuicji i trzeba z tym żyć. I nigdy rzeczy nie są nieodwracalne, zawsze można wrócić do szkoły, zawsze są jakieś opcje i decyzje, wiecie, nie są na zawsze. Myślę, że ja sobie często muszę o tym przypominać. Pamiętam, że też jak zaczęłam tak żyć bardziej po swojemu, to jak byłam młodsza, jak miałam jakoś 16-17 lat, jak przestałam tańczyć taniec towarzyski. Ja tak bardzo bałam się powiedzieć nie i zrezygnować z tego, ponieważ zainwestowałam w to tyle swojego czasu i wiecie, moi bliscy wszyscy wiedzieli, że tańczę i to była część też mojej tożsamości. Ja tak bardzo czułam od pewnego czasu, jakby już wiecie, przez parę lat, że tego nie chcę robić. Czułam się bardzo niewygodnie, że tyle ludzi się na mnie patrzy i występuję przed ludźmi i to porównywanie się do innych, jakby byłam dosyć wstydliwa i było to dla mnie po prostu niewygodne. Ogromne wyjście ze strefy komfortu, takie niewarte wychodzenia z tej strefy komfortu. Mam wrażenie, że nie dodało mi to pewności siebie, nie nauczyło mnie. Mam wrażenie, że tak siedziałam w tej niewygodzie i bałam się coś powiedzieć. W pewnym momencie już nie potrafiłam, po prostu tak tyle mnie to kosztowało i stawałam się, wiecie, już nastolatką, już potrafiłam zadecydować bardziej i wiedzieć, co ja chcę i bardziej tam pomyśleć logicznie. I miałam takie, że wykonywanie zawodu trenera czy sędziego na turniejach tańca nie interesuje mnie. I wszystko zawsze płynęło od intuicji i od uczucia. I naprawdę podążam za tym, jeżeli chodzi o życie po swojemu i z czym rezonuję. I bardzo dużo na przykład odkryłam, co lubię, jaki powiedzmy, że styl życia, co mnie przyciąga. Jest bardzo dużo czynników. Często to są inspiracje, to są właśnie osoby. Moi rodzice mieli ogromny wpływ na mnie i na to, jak ja spostrzegam świat i życie. To wiem. I oduczyłam się wielu rzeczy, a wiele rzeczy zostało mi od nich. I później edukacja i czytanie książek, wysłuchiwanie różnych perspektyw oraz próbowanie rzeczy. Trzeba wiele rzeczy spróbować, wiele przejść przez rzeczy. Ja na przykład przeszłam przez, nie wiem, każdą na przykład dietę, wiecie, wegetarianizm, weganizm, jedzenie bardziej zwierzęco, że tak powiem. I teraz znowu wróciłam do jakiegoś bardziej takiego roślinnego jedzenia, ale na przykład nie mówię, nie określam się o moim, wiecie, sposobie żywienia. Jeżeli chodzi o to, jak lubię spędzać czas z bliskimi, o to, co lubię oglądać, wiecie, jakie filmy, jaką muzykę, to wszystko jest na bazie po prostu uczuć, to, co mi się podoba. I mam wrażenie, że też z terapią i czym bardziej staję się wrażliwa, łatwiej mi też rozpoznać, co ja lubię i mieć swoje zdanie, bo nie boję się już tego odrzucenia i nie staram się tak wpasować, tylko wiem, że ja sama ze sobą jestem okej i to mi daje taką większą wolność, żeby naprawdę żyć po swojemu. I też tak silnie wierzę, że gdy żyjesz po swojemu i dbasz o siebie, to wtedy napotkasz te osoby na swojej drodze, które też żyją po swojemu, dbają o siebie i będziecie rezonować ze sobą, bo będą te jakby rzeczy takie wspólne. Jest tyle ludzi na świecie, że jest to jak najbardziej realne, że ktoś będzie, jest tyle ludzi na świecie, ktoś będzie tam, który będzie rezonował z tym, z czym ty się interesujesz, czy w jaki sposób żyjesz, swoimi wartościami,
z wizją, pomysłem na świat i życie. Ale też żyjemy w świecie, gdzie jest tak jasno powiedziane, jak powinno wyglądać nasze udane, idealne życie. I że to musi być, wiecie, dobra praca i stabilizacja, dom, partner, idealne ciało, instagramowe życie. I te wszystkie rzeczy oczywiście nie są złe. Jeżeli chcesz mieć takie życie, no to jest twoje życie po swojemu, jeżeli to jest świadomy wybór. Ale trzeba się zastanowić, czy ja naprawdę chcę, żeby tak moje życie wyglądało, czy wypada mi mieć takie życie. Czy wypada mi przeprowadzić się do miasta, dużego miasta, z mojej mniejszej miejscowości, czy ja naprawdę chcę się wyprowadzić do tego dużego miasta? Czy ja chcę wyjechać za granicę, czy powinnam? Bo dużo moich rówieśników wyjeżdża za granicę. Wiem, że wiele osób jest po maturze, że wiecie, teraz były matury i są do podjęcia różne decyzje i naprawdę myślę, że warto zastanowić się, czy to idzie z powinności i wypada mi, czy ja naprawdę chcę to zrobić. Często jak jest ta presja, to staramy się tak dopasować i nie wychodzić, wiecie, sprzed szeregu, być tacy jak inni, bo wtedy, wiecie, nikt nas nie oceni, nie skrytykuje, będziemy tacy bezpieczni, będzie grzecznie, będzie cicho, odpowiedzialnie i wiecie, też tak realistycznie, żeby, wiecie, nie ustawiać sobie i nie chcieć jakichś rzeczy, swoich marzeń, ale jeżeli chodzi o to, co my chcemy, nasze, że tak powiem, desires, tego nie da się wymyślić. Tego nie da się, że coś zobaczysz i nie wiem, nagle sobie wymyślisz, że to chcesz. Jeżeli coś chcesz, to ty to będziesz chcieć, dopóki tego nie dostaniesz. I to jeżeli chodzi o marzenia. Jeżeli masz jakieś marzenie, nie wiem, gdzie chcesz mieszkać, jaką mieć pracę, co robić, to jeżeli ty nie będziesz za tym podążać, tylko będziesz tak spychać na bok i wybierać coś, nie wiem, bezpieczniejszego, stabilniejszego, to zawsze będzie jakoś tam z tyłu w twojej głowie. Bo ja miałam tak, że chciałam zawsze robić YouTube'a, każdy zna tą historię i ja przez tak naprawdę lata niczego nie zrobiłam i ja zawsze miałam to z tyłu w głowie. Tak samo ja zawsze miałam wszystko, jeżeli chodzi o Amerykę. Mam całą skrzynkę w moim pokoju, gdzie zbierałam paragony z Ameryki, jak wyjechałam do Los Angeles po raz pierwszy. Miałam tam flagę Stanów Zjednoczonych, różne cytaty, dzienniki, gdzie pisałam po angielsku. Ja dosłownie cały czas żyłam Ameryką. Pamiętam, ostatnio oglądałam jakiś mój stary film z, nie wiem, cały tydzień jedzenia i w takim koszyczku, gdzie trzymałam długopisy, na biurku była taka malutka flaga Stanów Zjednoczonych. I po prostu jak ja to zobaczyłam, to I was like too obsessed ze Stanami, z LA. Może nie z całymi, wiecie, Stanami, tylko bardziej Los Angeles, Nowy Jork, Los Angeles przede wszystkim. Więc ja żyłam tak tym marzeniem i nie wiedziałam, że to się spełni. Jakby nawet to tak kwestionowałam i było to też takie nierealistyczne i pamiętam, że też jak my tak gadaliśmy o tych marzeniach przy moich znajomych, to wszyscy się na mnie patrzyli, jakbym ja w ogóle zwariowała, czy jakby mieli takie, no ty Ameryka, jakby ludzie tak wątpili i się śmiali z tego mojego marzenia i to pamiętam do dzisiaj. A teraz tutaj jestem i żyję tym marzeniem i wiadomo, że możemy mieć marzenie i później okaże się, że to nie jest to. Zmienią się nasze marzenia, zmieni się nasze zdanie, jak doświadczymy czegoś i to jest jakby okej, ale myślę, że lepiej spełnić marzenie, powiedzmy, i mieć jakiś zawód, że to nie było to, niż nie spełnić tego marzenia i zastanawiać się, jakby to było, gdyby się to wydarzyło. I wiadomo, że niektóre marzenia są bardzo ciężkie do zrealizowania, ale ja tak też patrzę, to jest mój jakiś światopogląd na życie, że można wszystko. Jeżeli nie byłoby twojego otoczenia, twojej rodziny i ty byś urodził się i gdzieś wylądował na ziemi, to dosłownie od ciebie zależy wszystko, jak potoczy się twoje życie w miarę. Wiadomo, że są różne utrudnienia i tak dalej. Nie będę, wiecie, wkręcać się w to, bo wiadomo, że gdzie się urodzisz, jak wygląda twoje otoczenie, jakie masz źródła, resources, wsparcie. Ale mam wrażenie, że każdy z nas ma taką białą kartkę papieru przed sobą i od ciebie zależy w miarę, jak będzie wyglądać twoje życie. I to, jak ono powinno wyglądać, czy jak chcesz, żeby wyglądało, płynie z ciebie, z twojego środka. I wiadomo, że z otoczenia też zbieramy właśnie te inspiracje i od swojej rodziny, ale to też wszystko płynie od ciebie. I życie po swojemu to nie jest bunt. To nie robienie wszystkiego na przekór rodzicom, że rodzice mówią to, albo starsze osoby, żeby wybrać taką karierę, więc ja zrobię inaczej. To nie jest, że wyprowadzam się z domu, żeby, wiecie, rodziców zostawić, bo rodzice chcą, żebym była w domu, chociaż jest różnie. Niektórzy rodzice chcą, żeby dzieci wyjechały jak najszybciej i były na swoim. I to nie jest też, że będę walczyć, wiecie, z systemem i będę żyła na swoich zasadach i osiągnę wolność finansową i wtedy będę mogła robić wszystko. Tylko dla mnie życie po swojemu łączy mi się z świadomym wyborem. I wszystko zaczyna się od pytania, czy to, co robię, wybieram, czy powtarzam. I to chodzi
o codzienne sprawy, bo zaczyna się wszystko od małych kroków. Nie musimy się zastanawiać, czy to, w jaki sposób my żyjemy i nasze marzenia i nasza wizja, czy to płynie od nas, czy od rodziców, tylko małe rzeczy. Czy ja siadając z jedzeniem, jeżeli jesz w swoim pokoju, ja jem na przykład w swoim pokoju i odpalasz komputer, to czy ty włączasz na przykład jakiś film, serial, coś na YouTubie automatycznie, bo oglądałaś to wczoraj, więc chcesz to zrobić? Czy to jest twój świadomy wybór, że czy naprawdę chcesz to zobaczyć? Bo może chcesz zjeść w ciszy, a może chcesz iść na zewnątrz zjeść, a może chcesz otworzyć książkę, puścić muzykę, czy wieczorem idziesz do łóżka i oglądasz serial, czy na przykład masz ochotę może bardziej poruszać swoje ciało i iść, nie wiem, porobić jogę, czy jakieś rozciąganie. I jeżeli chcesz oglądać serial w łóżku, i to jest twój świadomy wybór, zrób to. Ale ja na przykład pamiętam, że w zeszłym roku, chyba zimą, się tak łapałam na tym, że codziennie wieczorem lądowałam w łóżku i oglądam jakiś film i w pewnym momencie miałam takie, co ja robię? To nie jest mój świadomy wybór, tylko ja z automatu wpadłam w taką rutynę, że wieczorem odpoczynek łączyłam sobie z oglądaniem filmu. I dosłownie tak dużo konsumowałam filmów, że nie potrafiłam ich nawet tak docenić, że ja zobaczyłam jakiś film, tylko odhaczanie. Okej, odhaczyłam. I żeby jak najwięcej tych filmów zobaczyć, albo ostatnio mam takie sytuacje, że na przykład jestem mega przestymulowana, jadę samochodem i od razu z automatu włączam muzykę. I jadę i czuję dyskomfort. I czuję się taka bardziej poddenerwowana i wiecie, boli mnie głowa. I ostatnio się złapałam na tym, że hej, jak jestem przestymulowana i jadę samochodem, to ja nie muszę jeszcze włączać tej muzyki, nie? Ja mogę jakby posiedzieć w tym samochodzie, nie wiem, 15 minut w ciszy i to mi da więcej niż słuchanie tej muzyki, a to robiłam zupełnie, wiecie, z automatu. Więc chodzi o takie małe rzeczy, teraz na których się skupiam. Później, czy ja chcę iść się z kimś spotkać, albo czy chcę się z kimś, nie wiem, przyjaźnić, czy spotkać tego dnia, czy ja z automatu piszę do tej osoby, ponieważ wypadałoby, bo dawno się nie widziałam z tą osobą, bo nie chcę być sama tego dnia. Tak samo jeżeli chodzi o zakupy, o kupowanie rzeczy, o ubrania, bo coś jest, wiecie, w trendzie i powinnam to mieć w swojej garderobie, czy ja to naprawdę chcę. Więc też takie życie po swojemu łączy mi się z tym, że to jest ogólnie o zatrzymaniu się, byciu bardziej obecnym i ze sobą i zadecydowaniu właśnie z miejsca, gdzie ja jestem za sterem, ja jestem za kółkiem, że tak powiem. I też ważny aspekt to jest takie pozwolenie sobie właśnie na niewiedzę, tak jak mówiłam, że ty nie musisz wszystkiego wiedzieć i czasami możesz czuć taką pustkę. I ja często na przykład czuję, że okej, teraz jest czas na relaks, co chcę zrobić i nic mi nie przychodzi do głowy i mam takie, dobra, to pójdę zobaczyć film, brzmi to dobrze, wydaje mi się, że odpocznę i okej. Czasami nie mam takiej idealnej, czy jakby takiej wprost odpowiedzi, co chcę zrobić, na co mam ochotę i to też jest okej, bo często na przykład jakieś rzeczy konsumują naszą głowę i nie potrafimy, wiecie, się skupić, albo jesteśmy przestymulowani. Jeżeli mamy więcej czasu i wiecie, zatrzymamy się i jakby życie po swojemu, to nie trzeba być cały czas świadomym wszystkiego, bo to jest bardzo ciężkie i powiedziałabym nierealistyczne, żeby każdy nasz wybór w ciągu dnia był naszą świadomą decyzją, ponieważ podejmujemy tam ileś tam decyzji w ciągu dnia. Wydaje mi się, że to jest nawet w setkach czy w tysiącach. Wiecie, ile myśli też mamy w naszej głowie. Więc jest to trudne i trzeba być po prostu odważnym w byciu nieidealnym, że będziemy podejmować decyzje i będziemy, nie wiem, żałować, albo zrobimy coś i że mogłam lepiej tego nie robić, albo czułam, żeby tego nie robić, a to zrobiłam, czy się spotkałam. Tyle możemy zrobić. I coś, czego jestem fanką, że nie trzeba całego od razu swojego życia zmieniać. I okej, teraz będę żyła po swojemu. Patrzę we wszystkie moje wierzenia, patrzę na to, skąd jestem, wiecie, na moje otoczenie i będę podejmowała zmiany. Będę teraz żyła w taki sposób, bo mi się podoba. Tylko to wszystko idzie od bardzo malutkich kroków, tak jak mówiłam, jakby od codzienności. To jest to, jak ja staram się żyć bardziej po swojemu. Dzielę się tym, co sama jakby implementuję, bo ostatnio bardzo dużo kwestionowałam tego, czy to jest naprawdę moje, dlaczego chcę żyć w taki sposób i też często ulegałam presji czy wpływom innym osobom, na przykład znajomym, że się tak dopasowywałam, czy tak odpuszczam jakieś swoje rzeczy na rzecz kogoś. Na przykład mam parę takich znajomych, którzy uwielbiają plotkować, a ja nigdy się z tym dobrze nie czuję, jeżeli chodzi, żeby rozmawiać o kimś innym i to nie jest moje. Ja nigdy nie byłam jakąś dużą plotkarą, nigdy mnie jakoś te tematy nie interesowały. Zawsze wolałam tak porozmawiać o jakimś takim na zewnątrz temacie albo o kimś i tak się z kimś połączyć na bazie czegoś bardziej uniwersalnego, takiego na bazie nas, czy jakiegoś wydarzenia, wiecie, na zewnątrz, ale nie jakichś osób na zewnątrz i żeby, wiecie, tak analizować czyjeś życie, jakby nie czuję się z tym dobrze, czuję się zawsze po plotkowaniu, taka, że
nie sprawia to, że lepiej się czuję. Raczej czuję się gorzej. I czuję się też gorzej, bo tak nie dawałam pauzy temu plotkowi, tylko I was feeding into it. Tak wiecie, jeszcze dopełniałam i dodawałam do tego. I bardziej teraz jestem taka uważna, żeby nawet jeżeli ktoś zaczyna mówić o kimś, a ja się z tym nie czuję na przykład komfortowo, to żeby stawiać granice i mówić takie: hej, możemy zmienić temat, jakby nie mam ochoty teraz gadać o nich, jakby powiedz mi co u Ciebie, jak się czujesz, i spędzamy ten czas, czy prowadzimy taką rozmowę, jaką my chcemy prowadzić, bo inne osoby też to robią. I zapisałam sobie parę pytań, które mogą tak pomóc, żeby żyć bardziej po swojemu. Co robię tylko dlatego, że inni tego ode mnie oczekują? Gdzie czuję się najbardziej sobą? Jakie mogę zmienić na chcę? Co by się zmieniło, gdybym zaufała sobie o 10% bardziej? Kwestionować wszystko. Dlaczego w to wierzę? Czy naprawdę tak myślę? Czy tylko mnie tego nauczono? Jak wygląda moja wizja na życie, na moją przyszłość? Gdzie bym chciała się znaleźć? Czy bliżej mi do natury? Czy bliżej mi do miasta? Czy lubię góry? Czy lubię ocean? Czy jest dla mnie natura czymś ważnym, czy mniej ważnym? W jaki sposób się relaksuję? Kiedy najbardziej czuję się sobą? Kiedy najbardziej czuję się obecna? Jacy ludzie sprawiają, że czuję się lepiej, zainspirowana? Później coś, co bardzo pomaga: Pinterest albo Instagram. Znajdź jakieś osoby, które naprawdę Cię inspirują. I to są, nie wiem, przez hobby, przez rzeczy, które wykonują, przez to, jaki mają sposób życia, styl życia. I to nie musi być, wiecie, jakiś taki idealny, instagramowy i tak dalej, tylko może ktoś Cię interesuje. Na przykład dla mnie najbardziej interesujące osoby, czy które śledzę, to są takie bardzo osoby, które rozmawiają o życiu, takie trochę głębsze rzeczy poruszają, dzielą się jakimiś książkami, które dużo spędzają czasu w naturze, mają jakieś hobby, wkładają też całe swoje serce, wiecie, w relacje i mają takie trochę też off-grid life, bym powiedziała, że interesują się jakąś medytacją, jogą, że wszędzie wszystkiego sięgają i też tak praktykują to i celebrują siebie i są tacy oparci jakby w miłości i że kochają świat i dostrzegają piękno tego świata. To jest jedna rzecz, którą się nauczyłam, że mnie bardzo ciągnie do piękna, że ja lubię się otaczać pięknymi rzeczami, lubię, jak moje życie jest piękne, jest estetyczne i estetyka i piękno jest czymś takim, do czego mnie po prostu ciągnie. Że nawet jak, nie wiem, robię zdjęcia, czy nagrywam, jak dokumentuję różne rzeczy, czy to w jakiś sposób, nie wiem, wygląda mój pokój, albo czy jak się ubieram, makijaż, że lubię bardzo interesuję się estetyką i że chodzi o sztukę, że jest to coś dla mnie ważnego. Że jak robię na przykład jedzenie, to nie potrafię nie zwrócić na to uwagi, żeby wszystko było, wiecie, ładnie poukładane i kolorowo i po prostu pięknie i estetycznie. Od razu ten posiłek jest dla mnie lepszy, więc to jest to, co ja odkryłam. Później następnie wolność jest dla mnie czymś bardzo ważnym, że czuję, że jak nie mam tej wolności i na przykład tutaj w Stanach czuję się, że mam trochę mniejszą wolność przez wizy i tego typu ograniczenie, że nie wszystko jest tak, jak na przykład ja była w Polsce, że mogę zrobić cokolwiek, mogę się podjąć jakiejkolwiek pracy, mogę być i nie myślę o tym, czy będę mogła zostać, czy nie, czy są to takie papierkowe sprawy oficjalne, więc czuję, że mam jakąś mniejszą wolność i myślę, że jak się przeprowadziłam tutaj, to bardzo to potrafiłam odczuć i zmagałam się przez pierwsze 2 lata i teraz też z tym takim poczuciem, że nie mam do końca tej wolności, że nie zależy to ode mnie, czy ja tu zostanę, czy nie. I to jest coś uciążliwego i coś, co wzbudza stresu i wzbudza te lęki i jest to taki trigger mój, więc wiem, że wolność jest czymś dla mnie bardzo, bardzo ważnym. Natura jest bardzo ważnym aspektem dla mnie. Relaksowanie, spędzanie czasu w naturze, podróżowanie i eksplorowanie ogólnie świata to jest coś, co bardzo ze mną rezonuje. I następnie też bycie obecnym z ludźmi, czy właśnie w naturze i przebywanie samemu ze sobą. To jest coś, do czego mnie ciągnie, że ja lubię siedzieć sama ze sobą, lubię spędzać czas sama ze sobą i potrzebuję tego. Lubię iść w jakieś miejsce do natury, na przykład z kimś i po prostu obserwować liście, jak się ruszają, robić fikołki na trawie, wygłupiać się, być bardzo obecnym, takim childlike, nie oceniać się i tak łączyć się i uziemiać się. I jest to coś, co, nie wiem, dla niektórych może być, wiecie, jakieś magiczne czy dziwne, że wiecie, bo niektóre osoby zamiast tego pójdą, nie wiem, do knajpy, na wino, pójdą do baru, na imprezę i to też jest okej, to też jest fajne,
ale teraz akurat w tym miejscu, w którym jestem w moim życiu, bardziej mnie ciągnie do tego, a nie do tego, ale wiecie, zmieniło się to, bo kiedyś myślę, że tak piątki spędzałam tak jak wszyscy w mieście, że wychodzi się na miasto, no bo wszyscy wychodzą, ulegałam tej takiej presji. A teraz jak przychodzi w piątek, to ja się cieszę, że mogę go spędzić na przykład z jedną osobą mi bliską i wiecie, obudzę się w sobotę i wyjdę gdzieś na jakiś długi spacer z natury, albo gdzieś wyjadę na jakiś hike, albo pójdę, nie wiem, do sklepu i kupię sobie kwiaty. I wiecie, bardziej się na to cieszę i czuję, że teraz żyję bardziej w zgodzie i w oparciu o siebie. I na przykład też wracając do jedzenia, to myślę, że też uległam takiej dużej presji na białko, że muszę jeść jak najwięcej białka, że wszyscy jesteśmy niedożywieni, jeżeli chodzi o to białko i wkręciłam się w to i zaczęłam jeść mięso, jakby nie musimy w to wchodzić, bo po prostu nie chciałam się określać, jeżeli chodzi o moją dietę. Chciałam po prostu mówić, że jem wszystko, bo czasami mam po prostu ochotę na zjedzenie mięsa. I jak się pojawiła tylko ta ochota, to ja nie potrafiłam tego powstrzymywać i mieć takie, nie chciałam sobie tego odmawiać, bo ufam temu, że mój organizm wie najlepiej. I do tego się wszystko sprowadza. I też życie po swojemu. I teraz na przykład czuję, że uległam tej presji, że bardziej myślałam o tym białku, kupowałam cottage cheese i tak dalej. I wiecie, jadłam jajka, cottage cheese, czy jakiś jogurt na boku i wiecie, tak bardzo o białko. A teraz czuję, że to nie było znowu moje, nie? Że to uległam tej takiej presji. I teraz jem to, na co mam ochotę, nie? Że czasami to jest tofucznica, czasami to jest french toast, czasami to jest jogurt, czasami to jest, nie wiem, owsianka. Jem to, co ja czuję danego dnia i myślę, że to jest, wiecie, banalne, ale bardzo łatwo się wkręcić i słuchać się innych, czy jakichś guru, czy osoby, które nam jakoś imponują, czy inspirują i chcemy być tacy sami, ale to nie jest w naszym oparciu, ale pocieszająca rzecz i fajna to, że my tylko nauczymy się, czy znajdziemy to nasze takie życie, zaczniemy żyć po swojemu, próbując. To jest tak ważne i popełniając błędy, czy wkręcając się w jakieś rzeczy i później orientując się, że to nie jest nasze, to jest najlepsza lekcja też. I otaczanie się wśród ludzi, ogólnie otwieranie się na środowisko, na ludzi. Ja uważam, że nauczyłam się najwięcej o sobie wśród ludzi, bo porównujemy się, bo widzimy inne perspektywy, ktoś ma inny światopogląd i możemy go porównać do nas, do tego, co usłyszeliśmy w dzieciństwie i później zadecydować, podjąć decyzję, czy doedukować się, jeżeli czujemy się zagubieni, bo ta osoba mówi tak, ta osoba tak, a w moim domu się mówiło tak i szukasz później swojego jakiegoś, wiecie, rozwiązania. Ludzie z innymi doświadczeniami i myślę, że też jest jeden problem na internecie, że ktoś na przykład mówi o swoim światopoglądzie albo mówi o jakimś temacie i inna osoba się z tym nie zgodzi i od razu pisze cały swój argument, dlaczego się nie zgadza z tym, zamiast wysłuchać kogoś i mieć takie, okej, nie mam klapek na oczach, słyszę Cię i rozumiem Twoją perspektywę i wiem, z jakiego miejsca pochodzisz, czy jakby staram się zrozumieć, czy przez to, jak Ty wytłumaczyłeś to, rozumiem, skąd się bierze Twoja opinia i nadal się z nią nie zgadzam, bo to jest moja opinia i żyjemy sobie razem i to jest okej. I musimy walczyć o, wiecie, o zdanie i o prawdę. I myślę, że internet to jest najgorsze miejsce na dyskusję jakąś taką konstruktywną, ponieważ każdy zawsze będzie bronić swojego zdania, bo jeżeli ktoś przedstawi jakiś pogląd zupełnie odmienny od naszego, to pierwsze co, to nasze ego chce się bronić i chce takie, nie, tak jest na 100%, tak jak wierzę, ponieważ boimy się, że to jak myślimy, czy w co wierzymy, nie jest poprawne, nie jest jakby zgodny i dlatego tak często właśnie ludzie się bronią i na przykład tworząc na internecie też potrafię, wiecie, oglądać różne reakcje na to, co mówię, jak mówię na bazie moich doświadczeń zawsze, nie? I to nie jest takie, że jakiejś rady udzielam, tylko mówię o moich doświadczeniach i myślę tak, ponieważ to i to. Może mi się zdarza jakieś generalizowanie czasami, ale mam wrażenie, że mówię tak bardzo jakoś obiektywnie i po prostu z moich doświadczeń. Czasami dostaję, wiecie, jakieś takie komentarze, gdzie ludzie tak się ze mną nie zgadzają i tak mówią, że jestem w błędzie, bez takiego jakby szacunku, że okej, ty tak myślisz na bazie swoich doświadczeń, ja tak nie myślę, nie musimy się wkręcać. Myślę, że nie tylko ja, ale wy pewnie też to doświadczyliście, oglądając jakieś inne rzeczy na zewnątrz, jakieś dyskusje, że jest to trochę bardziej, wiecie, skomplikowane i szkoda, że nie da się mieć takiej otwartej dyskusji bez jakiegoś rozwiązania, tylko ktoś musi mieć, wiecie, swoje zdanie, wygraną i tak dalej, bo jest walka o moc, o power. Więc tak, będę powoli kończyć. Jestem ciekawa, czy macie jakieś pytania? Ja dalej obserwuję siebie i na przykład coś, co jakby też czuję i coś, co pochodzi od moich rodziców,
że mnie bardzo ciągnie do natury. Ja się wychowałam w małej miejscowości na wsi, przy lesie. Moja mama uwielbia naturę, bardzo też dużo podróżuje, spędza czas w naturze. Zawsze jeździliśmy w góry, czy nad morze, czy mieliśmy też taki podróżniczy trochę styl życia. Podróżowanie też samochodem. Byłam 2 razy na Woodstocku, jak byłam mała, czyli też takie bardziej rzeczy off-grid, że tak powiem. Takie życie trochę nie antysystemowe, bo nie uważam, że żyję jakoś antysystemowo. Wydaje mi się, że mam taki dystans do wielu rzeczy, ale lubię na przykład dziwne rzeczy. Bardziej mnie ciągną w te takie holistyczne rzeczy. Myślę, że nagram o tym oddzielny odcinek o tym, co jest nasze, a co od rodziców i jak to się da przefiltrować w różnych jakby dziedzinach, zagadnieniach, wierzeniach. Taka miłość do natury, podróżowania, do sztuki, do tego, żeby moja praca była w jakiś sposób połączona z czymś artystycznym. To się wszystko wzięło z domu. Jak z moją mamą pójdę na spacer, moja mama robi zdjęcie kwiatów, zachwyca się zielenią, kocha spędzać czas w naturze i ja widzę to u siebie. Ostatnio też stworzyłam swój ogródek, bardzo mnie ciągnie do posiadania swoich warzyw, owoców. Moja mama też ma ogród z wszystkim, mój tata też miał ogród, jakby są to rzeczy, które zostały przy mnie. Jest też bardzo dużo rzeczy, jakichś wierzeń, z którymi się zupełnie nie zgadzam, ale o to chodzi, żeby tak przefiltrować i też teraz jestem w takim momencie, gdzie bardzo doceniam to, czego mnie rodzice nauczyli, co mi zaoferowali, co mi też dali, na co mnie wystawili, że wiecie, też tańczyłam, też jeżeli chodzi o sport, że tak zaowocowali tą taką miłość do tego, do ruchu, ale też na przykład możemy mieć bardzo takie lękowe spostrzeganie świata, zamiast takie, że wszystko się dzieje dla mnie, żeby doświadczyć i żeby czerpać radość i przyjemność, tylko nie, trzeba się bać, nie wolno ufać ludziom, jakby to też są takie bardzo silne wierzenia, gdzie warto się przypatrzeć, co się bierze z domu, jaką mamy wizję ogólnie na świat. Ale tak, to było na tyle. Jestem mega zmęczona, jestem spalona, jest mi też gorąco w moim pokoju. Bardzo chętnie wrócę do tego tematu, ale chciałam tak zapoczątkować. Może jeżeli macie jakieś pytania albo swoje historie, którymi chcecie się podzielić, to możecie napisać, zostawić komentarz. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam Was, ściskam. Przysyłam ciepła. Używajcie tego lata krem przeciwsłoneczny. Ściskam mocno i do słyszenia za tydzień. Pa, pa.